Witam cały mój kryptogang. Co zobaczycie dzisiaj? Dużo nowych wiadomości. Zaczynamy! Zaczynamy od Rafała oraz jego prognoz na spadki. Jeżeli wiesz, kiedy zająć pozycję krótką, to możesz dobrze wykorzystać korekty na rynku. Rafał Zaorski, znany polski spekulant giełdowy, wyjaśnił przyczyny niedawnego krachu na rynku kryptowalut, skupiając się na Bitcoinie i XRP. W artykule opublikowanym 3 lutego tego roku stwierdził, że załamanie rynku nastąpiło z powodu wcześniej niezrealizowanych oczekiwań inwestorów oraz niekorzystnych danych makroekonomicznych, które wpłynęły na nastroje na Wall Street. Prognozy i ceny. Zaorski obstawiał spadki na rynku, mimo panującej euforii. W momencie jego prognoz cena Bitcoina wzrosła do 101 000 USD, co oznaczało stratę około 4% na jego krótkich pozycjach. XRP w tym czasie osiągnęło cenę $2,45, co również wpłynęło negatywnie na jego założenia dotyczące tej kryptowaluty. W swoich transakcjach Zaorski skupiał się na krótkich pozycjach, shorts. Reakcja rynku. Warto zaznaczyć, że pomimo tego, iż Zaorski przewidywał spadki, rynek kryptowalut, jak i tradycyjny rynek akcji, notował znaczne wzrosty, co doprowadziło do strat finansowych Zaorskiego. W ciągu 2 dni jego straty wyniosły około 1 000 000 złotych, co było wynikiem jego decyzji o zajęciu pozycji wszędzie tam, gdzie rynek wykazywał bullish sentiments, choć zakłady Zaorskiego na spadki były przedwczesne. Rynek w końcu się załamał, potwierdzając jego prognozy. Czy to początek długotrwałych spadków? A może tylko chwilowa korekta przed kolejną falą wzrostów? Niewątpliwie przed nami wyjątkowo interesujące miesiące, a w tym roku na globalnych rynkach zaczyna robić się naprawdę gorąco. Tak więc jak to w cyklu bywa, jeden traci, a drugi dokupuje i się cieszy. Lecimy z następnym tematem. W ostatnich dniach na rynku kryptowalut miały miejsce istotne zawirowania, które skutkowały znacznymi spadkami cen wielu cyfrowych aktywów. Poniżej opisano kluczowe wydarzenia związane z tą sytuacją, w tym dokładne ceny i daty. Od rana 3 lutego Bitcoin, wiodąca kryptowaluta, zanotował gwałtowny spadek, osiągając poziom $91 000. To cena, która wskazuje na najbardziej dramatyczny spadek w ostatnim czasie. Ale kto ma wiedzieć, ten wie, że to korekta. W ciągu ostatnich 24 godzin Bitcoin stracił niemal 10% swojej wartości, co wzbudziło obawy wśród inwestorów, którzy zaczęli poszukiwać przyczyn tego kryzysu. Sytuacja na rynku była dość nerwowa, a sentyment inwestycyjny przeszedł od euforii do paniki w krótkim czasie. W tym samym czasie Ethereum, kolejna popularna kryptowaluta, również doświadczyła ogromnych spadków. Cena Etheru spadła do $2100, co oznacza dwucyfrowy spadek w stosunku do poprzednich poziomów. Przeanalizowano, że spadki te były spowodowane ogólną niepewnością na rynku, wzrostem kosztów energii oraz globalnymi wydarzeniami gospodarczymi, które wywołały niepokój wśród inwestorów. Nowe podatki oraz akcyzy ogłoszone przez Donalda miały ogromny wpływ. Na falę spadków zareagowały także alti, które zanurzyły się w czerwone liczby, co dodatkowo potęgowało strach przed dalszymi stratami. Wiele z tych kryptowalut spadło w wartościach o ponad 10–15% w ciągu kilku dni, co znacznie wpłynęło na całkowitą kapitalizację rynku kryptowalut. Sytuacja stawała się coraz bardziej złożona, gdyż inwestorzy zaczęli obawiać się, że nadchodząca recesja gospodarcza mogłaby wpłynąć na dalsze osłabienie rynku kryptowalut. W analizach rynkowych podkreślano, że historycznie po każdym halvingu BTC można było zauważyć podobny cykl zmian cen, co sugeruje, że obecne zawirowania mogą być częścią większego trendu. Tak gwałtowne zmiany w kursach kryptowalut sprawiają, że wielu inwestorów zastanawia się nad przyszłością tych aktywów oraz nad strategiami, które mogliby wdrożyć, aby zminimalizować straty w tak nieprzewidywalnym środowisku rynkowym. Inwestorzy i analitycy przestrzegają przed podejmowaniem pochopnych decyzji w obliczu dramatycznych wahań cenowych, zalecając zachowanie ostrożności i strategii długoterminowych. Analizując rynki, nie od dziś wiadomo, że raz korekta i spadki, a raz rynek eksploduje do góry. Uważnie się temu przyglądaj. Lecimy dalej, a przy okazji chcę Wam podziękować za łapki, subskrypcje i komentarze. Na każdy komentarz odpowiadam i daję serduszko, a botom w komentarzach daję pałę w dół. Także dziękuję i uważajcie na bounty w komentarzach. Lecimy! Wojciech Szczęsny, znany polski bramkarz,
który w latach od 2009 do 2024 reprezentował nasz kraj w piłce nożnej, jest także aktywnym inwestorem. W ostatnim czasie media zwróciły uwagę na jego podejście do inwestycji, które obejmują różnorodne obszary. Szczęsny rozpoczął swoją przygodę z inwestowaniem w kryptowaluty, w tym bitcoina, gdzie jego zainteresowanie miało miejsce już długi czas temu. W raportach podkreślono, że zainwestował on około 50 tysięcy złotych w BTC w momencie, gdy jego wartość była stosunkowo niska. Swoje pierwsze kroki w świecie kryptowalut stawiał, mając świadomość ich potencjału wzrostu, które w ostatnich latach zyskały na popularności, a zwłaszcza wśród młodszych inwestorów. Dodatkowo, Szczęsny zainwestował również w nieruchomości, co jest bardziej tradycyjnym podejściem do lokowania kapitału. W szczególności zainteresował się rynkiem luksusowych mieszkań, gdzie jego nakłady wyniosły około 250 tysięcy złotych. Eksperci branżowi zauważają, że inwestycje w nieruchomości cieszą się dużą popularnością w Polsce, a Szczęsny, podążając za tym trendem, postanowił uzupełnić swoje portfolio o ten segment rynku. Oprócz kryptowalut i nieruchomości, reprezentant Polski inwestuje także w akcje spółek z branży technologicznej. W sumie, w tym obszarze zainwestował około 100 tysięcy złotych, kierując się analizą oraz własnymi przewidywaniami co do przyszłości tych firm. Szczęsny, dobrze znający rynki finansowe, planuje swoje inwestycje starannie. Przed podjęciem decyzji o lokowaniu kapitału korzysta z usług doradców finansowych, co akcentuje jego profesjonalne podejście do inwestowania. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Wojciech Szczęsny nie tylko inwestuje, ale także aktywnie monitoruje osiągane wyniki i dostosowuje swoją strategię w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe. Jego doświadczenie z boiska i umiejętność analizowania sytuacji sprzyjają podejmowaniu przemyślanych decyzji inwestycyjnych, co niewątpliwie wpływa na pomyślność jego portfela inwestycyjnego.